It's what I'm starting to hear. The whispers reach in my ears, a warm and Hej, witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj specjalny, dlatego że wybieramy się, słuchajcie, do Haeundae i tam spotkamy dwóch Polaków, którzy przyjechali do Korei. W jaki sposób, co i jak, wszystko Wam opowiem. W ogóle z tego dnia będą dwa vlogmasy. Jeden właśnie taki z mojej podróży, ogólnie z krótkiej rozmowy, a drugi vlogmas to będzie może nie Q&A, ale taki ala mały wywiad, żebyśmy się mogli bliżej poznać z nimi oraz dowiedzieć się co nieco, co myślą na temat Korei, co im się podoba, co nie. Po prostu taki mały wywiad, żebyście mogli też zobaczyć z innej perspektywy osoby podróżującej po Korei, a nie mieszkającej w Korei. Jako że dawno informacji nie było, to słuchajcie, ile trzeba zapłacić za paliwo w mieście. I jako że to jest vlogmas, to dawka stylizacji na dzisiaj. Jako że jestem na wyjście, to trzeba się ładnie ubrać. Mamy tutaj moją kurtkę skórzaną, do tego jest biały t-shirt, żeby tak właśnie fajny look dawać. Mamy też, słuchajcie, mój krzyżyczek i sweter. Już chyba mówiłam o nim, że bardzo go lubię, uwielbiam wręcz. Jest bardzo fajny, fajnie leży. I mamy do tego torbę dużą, dlatego że mam tam sporo sprzętu, ale też chleb, który chciałam podarować właśnie tym Polakom, jako że już dawno nie jedli dobrego chleba. I słuchajcie, spódnica dzisiaj. Ona jest sztruksowa, ale taka nie do końca. Ona bardziej jest spódnicą w takie prążki, które są bardzo wyczuwalne i bardzo fajnie wyglądają. Mamy buty, takie klasyki, butsy Chelsea Boots, z tego co dobrze pamiętam. Z tyłu jak to wszystko wygląda, myślę, że stylizacja bardzo fajna i naprawdę dobrze mi się w niej czuję po prostu. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Wiesz co, jeżeli Ci to nie przeszkadza, to jak Ci kiedyś nagram, to chyba nic nie szkodzi. Nie boję się. Mi się spodoba, bo może ten, ale wiesz co, to jest jednak... Mogę nagrywać? Chcę? Taką, którą lubisz. Jest zielona z Jeju, ona jest bardzo dobra, jeśli lubisz zielone. Tu jest jakiś, co to było, Darek? Rumianek bodajże. I mam też czarną zwykłą i mam taką Herbalife. Nie, one już jest włączone. Ale to robię z Sami! Proszę się przedstawić do kamery. To trzyneczką. Z szyneczką robisz cudeczki? No wiesz, zachęta musi być. Co masz tutaj? No, siat. Bardzo ładnie. Kop. No, bardzo ładnie. Siat. Siat. Łapa. Dobrze. Druga łapa. Dobrze. Piona. Wyżej. Dobrze. Druga piona. Wyżej. Dobrze. Sami leżeć. Leżeć. Machaj. Machaj. Patrz. Siad. Siad. I love you. Daj głos. Ładniej. I love you. I love you. Ładniej. I love you. I love you. I love you. No dawaj. I love you. To jest największy motywator. Proszę. Proszę ty. Tak? Czasami mówię jakby I love you. No, ale kot wygrał. No i wiecie, rozpuszczony jest. A, no tak. Dobra, jesteśmy teraz, raczej już od dłuższego czasu, poczekajcie, bo nie ma słońca, więc nic nie będzie widać. Jestem teraz przy
kamperze Polaków tutaj w Korei, którzy już kończą swoją podróż i może zobaczymy, jak wygląda taki kamper, jak jest przygotowany na podróż po tylu krajach azjatyckich, więc chodźcie, pokażemy Wam. Zapraszamy. Nie, pierwsi idź. To tak, Kasia, ty jesteś. Kasia pokaże. Dobra, to witajcie, słuchajcie, witajcie na naszych niecałych 6 metrach kwadratowych, gdzie żyjemy już ponad 1,5 roku z Darkiem i psem. Nie jest łatwo, ale dajemy radę. Mamy tutaj, słuchajcie, wszystko. Mamy kuchnię dwupalnikową na gaz, gdzie sobie gotujemy. Mamy głęboki zlew z tarką, kran, który nam się zepsuł niedawno, ale mamy wodę, słuchajcie, leci, ciepła, zimna, wszystko. Mamy tutaj wywiecznik, światełko, mamy mnóstwo szafeczek, szuflad. One mają takie blokady, że klikasz, otwierasz i potem jak klikniesz, to one się w czasie jazdy nie otwierają. Super, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mamy duży blat. No. To ktoś Wam robił, czy sami zrobiliście? To jest jakiś specjalny system? Jeżeli chodzi o robotę w aucie, to całe tak jakby zewnątrz, mechanika, elektryka, blacharka, takie techniczne rzeczy robił Darek i jego tata. Natomiast tutaj wnętrze, meble, obicia, te różne stoliki i tak dalej oddaliśmy do firmy pod Trójmiastem. Bardzo polecamy gościa. Zrobił nam naprawdę świetną robotę. Czujemy się tutaj jak w domu i wszystko to było względem naszego planu. Tak jakby wszystko ustaliliśmy, jakie szafki mamy być, jakie kolory, jakie fronty, wszystko. I właśnie do kamperów jest dużo takich rozwiązań, właśnie na przykład jak te klikacze, żeby zablokować szuflady, które nam się nie otwierają podczas jazdy. Jest specjalna butla gazowa, która też jest taka kamperowa. Ten zlew jest też taki bardziej kamperowy, bo jest głęboki. Toaleta także jest taka kamperowa, więc Macie tutaj kompostową toaletę? mamy toaletę separacyjną. Ona polega na tym, że oddzielasz sobie jedyneczki od dwójeczek, co jest niezbędne w podróży do Azji, bo tutaj nie ma infrastruktury. Znaczy może w Korei jest, bo są kempingi, ale to jest pierwszy kraj na naszej trasie, gdzie jest jakakolwiek infrastruktura kamperowa. Natomiast wszędzie, odkąd wyjechaliśmy z Europy, nie ma czegoś takiego jak serwisy, więc mając toaletę chemiczną, nie ma gdzie tego po prostu wyrzucić. My mamy pełnoprawną łazienkę, tak wracając do zwiedzania. Słuchajcie, jest brodzik, jest prysznic, jest toaleta, są szafeczki, półeczki i to jest normalny, wymiarowy brodzik. Także jest bardzo komfortowo. Ja chciałam powiedzieć, że to jak koreański prysznic w domach, czyli wet bathroom, wchodzisz i wszystko mokre. Tak, no ale jak na standardy kampera to jest naprawdę sporo. No i co dalej tutaj? Mamy jeszcze więcej jakichś tam światełeczek różnych, szafeczek, tu nasze centrum dowodzenia, ogrzewanie, prąd, tutaj ten wiecznik, woda, światło i tak dalej. Tu mamy łóżko, śpimy sobie tutaj w tą stronę, tam jest głowa, tu są nogi, dzięki czemu mamy tu więcej miejsca. Mamy klimatyzację, mamy okienko z tyłu, mamy szafeczki, półeczki, tu mamy dojście do garażu, tam jest dużo różnych rzeczy. Tu mamy wielką szafę, jest po prostu Teraz pierdeliard. może się nie otworzyć, bo jest dużo. Bloopers. To jak tam jest dużo rzeczy, To nie otwieramy. No i co, łazienkę już widzieliście. No i tu mamy miejsce do pracy, do jedzenia. Ten stolik się przesuwa i jeszcze go wyciąga i kładziecie go na zewnątrz. Mamy okno i te fotele się oba obracają. Także jest pełna profeska. jest pełna profeska. I generalnie, co jeszcze? Wszystko mamy. No i tak, mamy solary na dachu. Tu nawet widać. Tak, dzięki czemu mamy prąd. Mamy wodę 200 litrów, więc na tydzień nam starcza. No generalnie mamy wszystko. Niczego nam tutaj nie brakuje. Pokazywałaś? Mamy lodówkę, tak, zapomniałam, z zamrażarką, słuchajcie. Normalna. Oberwała po Waszej podróży, ale o tym będzie w ogóle Q&A, na którego zapraszam serdecznie. Tak. No i co? Wszystko jest. Naprawdę fajnie się tutaj czujemy, odnajdujemy. Jeszcze pies się z nami mieści. Bardzo się dobrze tam się czujemy. Polecamy gościa, który nam to robił. No nie wiem. Dobra. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli potrzebujecie więcej technicznych rzeczy, tutaj jest tylko apartment tour technicznych rzeczy i ogólnie więcej z życia w kamperze. Zapraszam Was na kanał naszych podróżników, a my teraz idziemy na lunch, bo jesteśmy chyba głodni, co? Tak. Tak, jeść.
Pod ostatnim vlogmasem było bardzo ciekawe zapytanie, w ogóle przedstawiam je tutaj, dlatego że jest bardzo długie. Chodzi oczywiście o znajomości z mamami, czy chodzimy razem na kawę i czy widzę jakąś różnicę między tym, że ja jestem obcokrajowcem i mam męża Koreańczyka. Słuchajcie, ja nie widzę żadnych różnic między nami, w sensie takim, że jak nie mamy kontaktu, to tak go nie mamy, czy obojętnie, czy jestem obcokrajowcem, czy nie. Dlatego, że u nas w przedszkolu nie ma takich zażyłości, że mamy osobną grupę na Kakao Talk i nie spotykamy się po odprowadzeniu naszych dzieci na kawę. Odprowadzamy w innych godzinach. To jest pierwszy powód. To jest drugi właśnie przez to, że nie mamy żadnej grupy, to też się nie umawiamy. Jesteśmy troszkę nietypowym takim przedszkolem, bo raczej mamy w dużych przedszkolach, gdzie te grupy są około 20-25 osobowe, mają takie grupy i się spotykają na te kawy. Umawiają się, tworzą się znajomości, ale u nas grupa jest 12, teraz 13, ale znowu się to zmieni w nowym roku i będzie tylko i wyłącznie 12 dzieciaków, więc to jest bardzo mała grupa dzieci. Tutaj też różnica wieku mam jest całkiem spora, widać to. I tak jak w innych przedszkolach widać, że jest takie mocne sfokusowanie na to, żeby te dzieci chodziły do hagonów, żeby te dzieci chodziły na jakieś różne zajęcia, to tutaj w naszym przedszkolu raczej tego nie ma. Więc widzicie, to jest bardzo duża różnica między tymi przedszkolami, które możecie kojarzyć i możecie słyszeć od innych mam tutaj w Korei. O tym jeszcze kiedyś porozmawiam z Wami na ten temat i usłyszycie co nieco z mojej perspektywy, jak to działa u nas. Myślę, że może Was to zaciekawić, ale też pamiętajcie, że im starszy człowiek jest, nie wiem jak Wy tak mieliście, ale ja mam na przykład moje znajomości z mojej pierwszej pracy, takiej poważnej, kiedy pracowałam w kinie. Też mam znajomości z moich szkół, z jazdy konnej, ale wtedy, kiedy miałam po 20-25, góra 25 lat. Ale w wieku już 30, pod 40 już coraz ciężej poznać kogokolwiek, coraz ciężej znaleźć osoby, które będą z nami kompatybilne na tyle, żebyśmy utrzymywali taki bardzo bliski kontakt. Dlatego też tutaj, tym bardziej mieszkając za granicą, jest coraz ciężej spotkać osoby, z którymi będziemy chciały spędzać czas. Też często, ale nie w 100%, koreańskie mamy są sfokusowane na wychowywanie dzieci. Widzę to na przykład po moim mężu, który pracuje w koreańskiej firmie, gdzie mężczyźni rozmawiają po pracy na temat dzieci. Dla mnie to jest po prostu niebywałe, że zamiast w wolnym czasie rozmawiać o swoich hobby, o swoich przyjemnościach, o swoich takich rzeczach, które chcemy robić, to my rozmawiamy o naszych dzieciach. Dlatego też się troszeczkę przed tym wzbraniam, bo zależy mi na tym, żeby oddzielać pewne funkcje życiowe. Tutaj, jak jestem z dzieckiem, to jestem sfokusowana na dziecko. Kiedy jestem w domu, jestem sfokusowana na tym, żeby zająć się domem. Kiedy wychodzę na zewnątrz, chcę po prostu reset tak zwany, czyli odpoczynek od różnych właśnie domowych czy życiowych sytuacji. A tutaj jest pełny fokus na dzieci. Oczywiście to nie jest reguła. Nie każda mama taka jest, nie każda sytuacja taka jest, więc oczywiście nie bierzcie tego w 100%, ale tak jak u nas mamy nie spotykają się na kawę po odprowadzaniu dzieci, ale też widać, że na przykład w wyższej grupie wiekowej u nas w przedszkolu mają większą zażyłość, codziennie zostają po przedszkolu. Właśnie to jest jedna z takich rzeczy, która jest tutaj u nas typowa. My zostajemy zawsze po przedszkolu na placu zabaw, dzieci się bawią, my sobie siedzimy i wtedy
mamy możliwość podyskutowania z innymi mamami. Ja czasami dyskutuję z nimi, jak mam albo podsłuchuję. Siedząc obok podsłuchuję. Słyszę, co mamy mają do powiedzenia. Więc to nie jest tak, że spotkamy się po kawie. Możliwe, że jakbyśmy miały większą zdarzyłość, może jakby te grupy by były większe, to ten wybór między mamami byłby większy, więc więc znalazłybyśmy większą kompatybilność z jakimiś innymi mamami, ale na to wygląda, że nie czujemy takiej bliskości. Też jedna z mam jest chyba typową introwertyczką, więc też nie ma ochoty się spotykać, nie ma ochoty rozmowy z innymi mamami. Też różnica wieku jest u nas całkiem spora. Jest grupa starszych mam, jest grupa młodszych mam i też tutaj między tym już jest lekki nie dysonans, ale po prostu różnica między nami. Mam nadzieję, że Wam trochę wytłumaczyłam, o co tu chodzi. Pewnie w kolejnych jakichś vlogach na moim kanale będziecie słyszeć więcej historii. Mam jeszcze taką jedną z Sejong, ale nie chciałabym tego przedłużać w filmiku. Na pewno jeszcze w przyszłości Wam opowiem, dlatego zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Zadawajcie mi pytania, ja lubię na nie odpowiadać i czuję taką, wiecie, więź między nami. Super się rozmawia. Dziękuję. Do usłyszenia. Pa!